Ten nawóz kosztuje 0 złotych. Wystarczy podlewać nim storczyki, by wypuściły młode liście. Jest to bardzo kapryśna roślina i wiele osób ma problem z jej pielęgnowaniem. Jeśli chcesz, by pojawiły się młode liście, zadbaj o odpowiednie odżywienie storczyka. Do przygotowania tego nawozu potrzebujesz zaledwie 1 składnik. Wsyp do słoika ryż i zalej ciepłą wodą. Poczekaj parę godzin, aż woda zacznie mętnieć. Taka zawiesina jest bogata w krzem, żelazo, magnez, fosfor, cynk i potas, a także witaminy. Podlewaj nią storczyka, by odżywić jego korzenie i łodygi. Możesz wykorzystać również ostudzoną wodę po ugotowanym ryżu. Taki nawóz jest jak witaminowa bomba. Ma również działanie nawadniające. Powtarzaj zabieg raz na 2 lub 3 tygodnie. Szybko zauważysz, że roślina zacznie wypuszczać nowe pędy. Ryżowa woda zmienia kwasowość gleby i chroni przed chorobami. Można podlewać nią również inne doniczkowe. Wykonanie jej kosztuje praktycznie 0 złotych, a efekty są powalające. Wystarczy 1 łyżeczka, żeby pobudzić storczyki do kwitnięcia. Roślina będzie uginać się pod kwiatami. Zapomnij o podlewaniu ich zwykłą kranówką. Ten domowy nawóz sprawdzi się o wiele lepiej. Storczyki są bardzo kapryśną rośliną. Stworzenie im odpowiednich warunków do kwitnienia jest bardzo wymagające. Okazuje się, że wystarczy 1 łyżeczka tego proszku wymieszana z wodą, by roślina rosła piękna i zdrowa. Storczyki podlewamy dopiero, gdy ich podłoże staje się suche. Przyjmuje się jednak, że roślina ta powinna dostawać porcję wody w odstępach czasu, wynoszących kilka dni, jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Nie podlewaj ich tylko zwykłą wodą z kranu. Przygotuj domową mieszankę, która sprawi, że zacznie kwitnąć. Do miseczki wsyp łyżkę żelatyny. Następnie zalej ciepłą wodą i mieszaj do rozpuszczenia się proszku. Żelatyna jest bogata w azot. To właśnie dzięki niemu korzenie roślin są mocniejsze i szybciej się rozwijają. Ponadto regularne zasilanie nawozem azotowym sprawia, że roślina bujniej rośnie i częściej obsypuje się kwiatami. Gdy mieszanka stanie się przezroczysta, wlej ją do pół litra zimnej wody. Całość wymieszaj. Tak przygotowaną miksturą podlewaj storczyki. Rośliny odżywione azotem szybciej rozwijają nowe kwiaty. Dzięki nawożeniu będą też one dłużej cieszyć nasze oczy. Ten nawóz do podlewania jest tani, naturalny i skuteczny. Warto go stosować przynajmniej raz w miesiącu. Od kiedy znam ten przepis, moje storczyki kwitną jak szalone, a kwiaty utrzymują się na nich nawet przez 9 miesięcy. Przepis na syrop do storczyków. Dzięki niemu odżywisz i nabłyszczysz liście orchidei. Wykonanie go trwa parę minut. Pielęgnując storczyki, często skupiamy się na kwiatach i zapominamy o liściach. Jeśli prawidłowo o nie zadbamy, roślina będzie bardziej mocniej i częściej kwitnąć. Do miseczki wsypujemy łyżkę cukru. Dodajemy sok z cytryny. Następnie dodajemy łyżeczkę miodu. Zalewamy ciepłą wodą. Mieszamy tak długo, aż miód i cukier się rozpuszczą. Tak przygotowana mikstura to storczykowy syrop. Nasączamy nim wacik i dokładnie przecieramy liście, usuwając w ten sposób kurz i zanieczyszczenia. Syrop odżywi liście, wspomoże ich budowę i regenerację. Będą pobierać więcej słońca, co wpłynie pozytywnie na wzrost rośliny. Ten przepis jest świetnym zamiennikiem chemicznych preparatów nabłyszczających, które można kupić w sklepach ogrodniczych. Wystarczy garść tych pestek, by zamiokulkas zaczął wypuszczać młode liście. Oto sprytny trik, który pokazał mi stary ogrodnik. Jego rośliny zawsze były bujne i zdrowe. Choć zamiokulkas nie jest rośliną wymagającą, to nowe liście nie pojawiają się w nim zbyt często. Żeby pobudzić roślinę, należy ją odżywić. Weź garść słonecznika. Możesz kupić go w prawie każdym supermarkecie. Następnie wrzuć do blendera i zmiel na drobny pył. Do miski wsyp ziemię do roślin doniczkowych. Dodaj do niej zmielone pestki słonecznika i wymieszaj. Zamiokulkas lubi żyzne podłoże. Pestki słonecznika pobudzają wzrost korzeni, odżywiają roślinę. Liście stają się po nich ciemniejsze i bardziej zielone. Zamiokulkas zaczyna wypuszczać nowe liście. Taką mieszankę dodaj podczas przesadzania rośliny do większej doniczki lub posyp górą część ziemi. Podlej obficie i gotowe. Wykonanie tego nawozu kosztuje grosze i trwa mniej niż 5 minut. Ten nawóz kosztuje 0 złotych. Wystarczy podlewać nim zamiokulkas, by wypuścił młode liście. Choć roślina ta jest prosta w utrzymaniu, to wypuszczanie młodych pędów nie jest częstym zjawiskiem. Jeśli chcesz, by pojawiły się młode liście, zadbaj o odpowiednie odżywienie zamiokulkasa.
Do przygotowania tego nawozu potrzebujesz zaledwie jeden składnik. Wsyp do słoika ryż i zalej ciepłą wodą. Poczekaj parę godzin, aż woda zacznie mętnieć. Taka zawiesina jest bogata w krzem, żelazo, magnez, fosfor, cynk i potas, a także witaminy. Podlewaj nią zamiokulkasa, by odżywić jego korzenie i łodygi. Możesz wykorzystać również ostudzoną wodę po ugotowanym ryżu. Taki nawóz jest jak witaminowa bomba. Ma również działanie nawadniające. Powtarzaj zabieg raz na 2 tygodnie. Szybko zauważysz, że roślina zacznie wypuszczać nowe pędy. Ryżowa woda zmienia kwasowość gleby i chroni przed chorobami. Można podlewać nią również inne doniczkowe. Wykonanie jej kosztuje praktycznie 0 zł, a efekty są powalające. Oto skuteczne triki ogrodników na mszyce. Te naturalne sposoby ochronią Twoje rośliny przed szkodnikiem. Pozbycie się tego pasożyta z ogrodu nie należy do najłatwiejszych zadań. Jeśli nie chcesz stosować mocnych chemicznych środków, te sposoby z pewnością się przydadzą. Mszyce stanowią jedną z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych grup wśród owadów zagrażających naszym roślinom. Pluskwiaki te można znaleźć na różnorodnych roślinach, zarówno w ogrodach ozdobnych, jak i warzywno-owocowych, a także na kwiatach balkonowych i domowych. Potrafią spustoszyć ogród, a przenoszenie się na sąsiadujące rośliny zajmuje im zastraszająco mało czasu. Ogrodnicy wiążą żółte wstążki na roślinach. Gdy poznasz powód, sama zaczniesz tak robić. Okazuje się, że zwykła wstążka może zastąpić drogie i chemiczne opryski. Potnij żółtą wstążkę na kilkunastocentymetrowe kawałki. Uwaga, to bardzo ważne, by wstążka miała intensywny żółty kolor. Następnie zawiązujemy ją na roślinach, które zostały zaatakowane przez mszyce. Wiążemy je na supełek w górnej części łodygi. Żółty kolor ma za zadanie przyciągać biedronki, które są naturalnym wrogiem mszyc. Jedna biedronka potrafi dziennie zjeść nawet 50 mszyc. Żółte wstążki przyciągają je do roślin, które zaatakowały pasożyty. Warto pamiętać, by nie używać w tym czasie chemicznych oprysków, które mogą zaszkodzić i odstraszyć biedronki. Kolejny trik to naturalny oprysk. Wystarczy wymieszać 2 tanie składniki z wodą, by stworzyć odstraszającą miksturę. Jej wykonanie trwa parę sekund, a działa równie mocno jak sklepowe opryski na mszyce. Do butelki ze spryskiwaczem wlej letnią wodę. Następnie dodaj łyżeczkę sody. Dodaj odrobinę oleju słonecznikowego lub płynu do mycia naczyń. Wymieszaj całość i gotowe. Ten naturalny oprysk należy stosować na rośliny co 3 dni. Dokładnie pokrywamy nim łodygi i liście. Taka mieszanka skutecznie zniechęca mszyce do osiedlania się na roślinie. Warto pamiętać, że kluczowe są proporcje. Jeśli dodamy zbyt dużą ilość sody, możemy uszkodzić rośliny i uzyskać odwrotny efekt od zamierzonego. Drugi przepis na oprysk jest równie skuteczny, a do jego przygotowania potrzebny jest tylko jeden składnik. Do butelki z wodą wlewamy ocet w proporcjach 1:10. Nie można stosować go dowolnie, bo może on zaszkodzić nie tylko pasożytom, ale też roślinom. Tym naturalnym opryskiem spryskujemy zainfekowane rośliny. Ocet działa świetnie w bezpośrednim kontakcie z mszycami, więc potrzebna jest pewna precyzja. Należy też opryskać spodnie strony liści, gdzie mszyce często żerują. Oprysków z octu na mszyce nie róbmy, kiedy na rośliny świeci słońce, bo grozi to ich poparzeniem. Nie stosujmy też oprysku z octu na młode rośliny, ani pączki kwiatowe czy same kwiaty. Trzeci oprysk na mszyce również jest dziecinnie prosty w wykonaniu. Chude mleko rozcieńczamy z wodą w proporcji 1:1 i od razu spryskujemy nim szkodniki. Mleko odstrasza mszyce, a przyciąga jednocześnie pożyteczne owady, które żywią się mszycami. Zapobiega też chorobom grzybowym, jednocześnie odżywiając roślinę. Jest źródłem wapnia i cukru, który jest niezbędny roślinom do wzrostu. Nadmiar mleka, który spłynie do gleby, będzie więc dodatkowym nawozem. Oprócz tego taki oprysk z mleka nie szkodzi roślinie. Można go bez obaw stosować raz w tygodniu, najlepiej rano, i do tego jest tani. Co myślisz o tych sposobach na mszyce? Jeśli znasz inną skuteczną metodę, koniecznie podziel się nią w komentarzu pod filmem.